Wiadomość od twojego skryby. Podczas wiadomej czynności często czytamy etykiety kosmetyków czy wiadomości w telefonie i raczej nie zastanawiamy się, od jak dawna nasze siedzenia mają ten przywilej, chociaż na podobnych tronach siadali przecież nasi przodkowie już w czasach starożytnych. Co prawda przed nosem nie mieli raczej telefonów, a co najwyżej gliniane tabliczki, a papier zastępowały im inne środki higieniczne. Ale historia toalet to nie tylko bajania o samych meblach czy papierze, to także opowieść o higienie, kulturze czy technologii. Za zamkniętymi drzwiami łazienki kryje się wiedza, której zdecydowanie nie powinniśmy spłukiwać. Tak więc przygotujcie swoje wygodne fotele i zaczynajmy. Dawniej wszystko było prostsze. Tak mógłby sobie pomyśleć na przykład mieszkaniec Mohendżodaro w Indiach, załatwiając swoje potrzeby fizjologiczne. Nasi koczowniczy przodkowie nie mieli zbyt wielu opcji, jeśli chodzi o wybieranie miejsca do oddawania matce ziemi tego, czego ich żołądki nie zdołały strawić. Na wezwanie natury odpowiadali gdzie i kiedy mieli ochotę, nie zwracając szczególnej uwagi, czy robią to przy pobliskim ruczaju, z którego pobierają wodę pitną, czy w jaskini, w której mieszkają. Wędrujący z miejsca na miejsce nomadzi być może zauważali nawet, że miejsca, które służyły im za toaletę w następnych latach, wydawały się rodzić bujniejszą roślinność i dawać smaczniejsze owoce. Nie jesteśmy rzecz jasna w stanie tego zweryfikować, ponieważ koprolity, czyli skamieniałe odchody, raczej nie przemówią ludzkim głosem. Na ich podstawie możemy dowiedzieć się jedynie, co składało się na dietę tych ludzi lub też jakie choroby ich dotykały. Najstarsza próbka, licząca sobie blisko 50 000 lat, została odnaleziona niedaleko hiszpańskiego Alicante na stanowisku archeologicznym El Salt. Odchody były umieszczone w niewielkiej odległości lub też w samych paleniskach służących do gotowania. Być może używano ich jako paliwa lub też starano się je po prostu strawić w ogniu, by pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. Mimo wszystko wydaje się, że na tym etapie odchody nie były jeszcze problemem, który należałoby rozwiązać systemowo. Jeżeli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. Ekskrementy stały się palącym problemem jakiś czas po momencie, w którym zdecydowaliśmy, że zamiast prowadzić koczowniczy tryb życia, zdecydowanie lepiej będzie zacząć uprawiać ziemię i osiedlać się. Do chwili, w której ludzkie skupiska nazwalibyśmy jeszcze rolniczymi osadami, ograniczano się do prostych i niewymagających metod. To jest najczęściej po prostu starano się ukryć zarówno czynność, jak i niepożądany efekt poza wzrokiem innych mieszkańców. Kopano więc płytkie doły, czy to za domami, drzewami lub na polach. Możliwe jest również, że używano jednego komunalnego dołu, z którego potem zbierano nieczystości, by użyć ich jako nawozu na polach uprawnych. Ten nieopisany w naszej historii moment moglibyśmy uznać za początek asenizacji. Palący problem, o którym wspomniałem wcześniej, stał się zupełnie realny, kiedy osady zaczęły się przekształcać w miasta, a te w kilkutysięczne metropolie. Miasta zaczęły się pojawiać na mapie świata coraz częściej i gęściej i wszystkie spotykały się z potrzebą zinstytucjonalizowanego sposobu na radzenie sobie z nieczystościami, które zaczęły się piętrzyć już z ponad dołów, w których były składowane. Przed największym wyzwaniem stanęło miasto Knossos, serce kultury minojskiej, która rozkwitała od 3. tysiąclecia przed naszą erą na Krecie. Rzeczone miasto w czasach swojej świetności mogło liczyć nawet 100 000 mieszkańców. Człowiek dziennie produkuje około pół kilograma czegoś, co eufemistycznie możemy nazwać nawozem. I rzeczywiście, zapewne i na Krecie odchodów do tego celu używano, czy to na polach uprawnych, czy w przydomowych ogródkach warzywnych. Jednak to na pewno nie wystarczało, aby pozbyć się wszystkich niechcianych nieczystości. Szybka matematyka dostarcza nam informacji o tym, że na terenie kreteńskiej metropolii dziennie produkowano około 50 ton odchodów. Minojczycy wpadli więc na dość oczywisty pomysł, który sprawił, że nie musieli już odprowadzać odchodów samodzielnie. Robiła to za nich rzeka Kairatos, która odprowadzała wszystkie odpady do Morza Egejskiego. A skoro na Krecie funkcjonował już system akweduktów, to powstanie systemu kanalizacyjnego było tylko kwestią czasu. Woda deszczowa spływająca z dachów nie tworzyła kałuż na pałacowych dziedzińcach, była bowiem odprowadzana systemem rynien i rur. Do przewodów kanalizacyjnych były rzecz jasna podpięte również toalety, które przynajmniej w Phaistos i Knossos spłukiwano za pomocą dzbanów z wodą. Toaleta składała się z drewnianego siedziska na ceramicznej misce, która znajdowała się nad początkiem rury. Jednak kanalizacja tak dziś, jak i w czasach starożytnych Minojczyków miała rzecz jasna swoje problemy i potrafiła się zatykać. I na to znaleziono rozwiązanie. Górne partie rur miały ceramiczne wieczka, które w razie potrzeby można było zdjąć, aby umożliwić ich przetykanie. Natomiast główny ciek był wyposażony we włazy, do których na zgubę swoich nosów wchodzić mogli ludzie, by pozbyć się zatorów. System kanalizacyjny był niesamowicie skomplikowany i był technologicznym majstersztykiem tamtej epoki. Rozwinięta inżynieria hydrauliczna budziła podziw Achajów, którzy podbili Kretę około 1500 lat przed naszą erą.
Według niektórych badaczy skomplikowanie i zawiłość systemów kanalizacyjnych mogła być nawet przyczynkiem do powstania koncepcji labiryntu w heleńskim micie o Tezeuszu i Minotaurze. Kreteński system sanitarny, choć tak doskonały i skomplikowany w swojej formie, prawdopodobnie nie dzierży jednak palmy pierwszeństwa. Pochodzenie najstarszej udokumentowanej rury drenażowej lokalizujemy na terenie, a jakże, Mezopotamii. Rury oraz kolanka i trójniki były stosowane do odprowadzania nieczystości w żyznym półksiężycu już od IV tysiąclecia przed naszą erą. Formowano je z gliny na kołach garncarskich, a następnie wypalano, by stworzyć być może najstarszy system kanalizacyjny na świecie. Ów system nie był zbyt skomplikowany, ponieważ składał się raczej z krótkich połączeń pomiędzy kilkoma budynkami a większymi dołami, które pełniły rolę szamb lub w przypadkach, gdy zbierano czystą wodę opadową, zbiorników, które dzisiaj nazywalibyśmy małą retencją. Takie rozwiązania są odnajdywane w ruinach miast Ur czy Babilonu. Odprowadzanie nieczystości miało dla mieszkańców Międzyrzecza szczególne znaczenie. Mezopotamczycy byli zmotywowani do tworzenia systemów drenażowych i kanalizacyjnych z powodów światopoglądowych. Odchody, a szerzej brud fizyczny, był postrzegany jako nieczystość nie tylko w sensie fizycznym, ale i duchowym. Nieczystość stanowiła temat nietykalny, nie rozmawiano o niej, ponieważ fizyczna nieczystość miała ciągnąć za sobą również skażenie moralne. Większość domów w miastach starożytnej Mezopotamii, jeśli nie była podpięta do systemu kanalizacyjnego, miała więc na wyposażeniu szambo, własne lub współdzielone z innymi domostwami. Same szamba były wykonane z perforowanych glinianych kręgów o średnicy od 45 do 70 cm, ułożonych jeden na drugim. Jeżeli chodzi o toalety, to tworzono je w różny sposób, ale wszystkie określane są jako toalety kucane. Czasem były położone bezpośrednio nad szambem, natomiast w innych przypadkach znajdowały się jedynie nad rurami, które do szamba prowadziły. Idea mezopotamskich szamb cylindrycznych polega na tym, że odpady piętrzą się, a następnie płyn może stopniowo wyciekać z pęknięć między cylindrami. To nadal zanieczyszczało wody gruntowe, więc toalety i szamba musiały znajdować się z dala od źródeł wody pitnej. Te rozwiązania, które stosowano w Mezopotamii, były prawdopodobnie najstarsze na świecie, ale nie najdoskonalsze. Ustępowały one późniejszym technologiom, które rozwinęły się na wspomnianej Krecie i w dalekich Indiach. Wróćmy sobie zatem do mieszkańca Mohendżo-Daro, który załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Systemy hydrotechniczne w miejskich ośrodkach kultury harappańskiej były być może najbardziej zaawansowane pośród wszystkich cywilizacji epoki brązu. Łazienki z wydzieloną częścią toaletową oraz higieniczną są odnajdywane w niemal każdym domostwie. Same toalety składały się z dwóch poprzecznych ścianek, na których stawiano drewnianą deskę z otworem, ale spotyka się też po prostu zwykłe dziury podłączone do systemu kanalizacyjnego. Toalety mogły być spłukiwane dwojako. Używano do tego dzbanów z wodą, podobnie jak na Krecie, lub podpinano do toalet rury, które odprowadzały wodę opadową z dachów budynków. Woda, którą używano do mycia, była odprowadzana do oddzielnych zbiorników retencyjnych, by następnie wykorzystać ją ponownie na przykład do podlewania roślin. W Lothal, innym mieście cywilizacji harappańskiej, spłukiwane toalety były obecne w każdym domostwie, podobnie jak zaawansowany system rur, który odprowadzał wodę oraz nieczystości. Pomimo tego w tym mieście znajdującym się na terenie dzisiejszego stanu Gujarat nie występował w ogóle miejski system kanalizacyjny. Wszystkie płynne odpady były odprowadzane bezpośrednio na ulice, które zmyć miały dopiero ulewne deszcze w porze deszczowej. Mieszkańcy Lothal wobec braku instytucjonalnego sposobu na radzenie sobie z kanalizacją wspomagali się więc siłami natury. Niestety zarówno Lothal, Mohendżo-Daro czy inne ośrodki kultury harappańskiej zostały w pewnym momencie opuszczone, a mieszkańcy znikli zupełnie w mrokach historii. Wraz z tymi tajemniczymi ludami na długie lata zniknęła także wiedza o systemach hydrologicznych i sanitarnych. W epoce brązu podobne systemy sanitarne odnajdujemy jeszcze w Chinach, ale tam próżno szukać informacji o toaletach, a nawet jeśli takowe były używane, to prawdopodobnie tylko przez najbogatszych mieszczan lub tylko i wyłącznie przez pałacowych dostojników. Wróćmy zatem z dalekowschodniej wyprawy na tereny znane nam nieco lepiej, a dokładniej nad brzegi Nilu. Bardziej zintensyfikowana urbanizacja spowodowała, że także w Egipcie podjęto wyraźne próby usuwania odpadów, w tym także płynnych nieczystości. Ścieki z domowych toalet były odprowadzane na zewnątrz domostw, do niewielkich dołów lub naczyń, skąd następnie pozbywano się ich lub po wyschnięciu stosowano być może jako źródło opału. Same toalety w bogatszych domach miały sedesy wykonane z wapienia, a wszystko co do nich wpadało było po pochyłych ściankach odprowadzane na zewnątrz. Biedniejsi ludzie używali także dziurawych siedzisk, pod którymi umieszczano naczynia, które nazwać moglibyśmy nocnikami. Jednak niezależnie od tego, do czego załatwiano swoje potrzeby, nie używano wody do spłukiwania.
Funkcje te pełnił często piasek, który hamował wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów. Być może więc niektórzy Egipcjanie korzystali z glinianych pojemników, które porównać moglibyśmy bardziej do kociej kuwety aniżeli do współczesnych toalet. Może to dlatego, że Egipcjanie czcili koty. W każdym razie systemy kanalizacyjne raczej nie występowały, z wyjątkiem budynków pałacowych oraz niektórych grobowców. W takich miejscach były one bardziej zaawansowane niż we wszystkich wspomnianych wcześniej kulturach świata starożytnego. Egipt moglibyśmy nazwać jednym z bardziej rozwiniętych centrów chalkolitu. Egipcjanie skrzętnie korzystali z bogatych złóż miedzi zlokalizowanych na półwyspie Synaj, wobec czego nie dziwi, że byli oni w stanie z tego surowca produkować także rury. Te znajdowały zastosowanie w niektórych pałacach, w których wykorzystywano je podobno nawet do doprowadzania osobno ciepłej i zimnej wody. Instalacje wykonane z miedzi są odnajdywane także w kompleksach świątynnych czy grobowcach. Miedzi używano też do wytworzenia jeszcze jednego przedmiotu. Tak się składa, że Egipcjanie wierzyli, że zmarły do życia pozagrobowego potrzebuje wszystkich utensyliów niezbędnych w życiu ziemskim. Zatem oprócz jedzenia, biżuterii czy kosztowności w grobowcach lądowały również wyrafinowane nocniki wykonane z miedzi lub ceramiki. Cywilizacje starożytnej epoki brązu już tysiące lat temu znajdowały sposoby na skuteczne gospodarowanie płynnymi odpadami. Jest to o tyle ciekawe, że choć ludzkość takie techniki opanowała być może nawet 6000 lat temu, tak wciąż są na świecie miejsca, w których takie rozwiązania nie są stosowane. Czy to ze względu na nieporadność władz, czy też widzimisię lokalnego zarządcy. Zanim jednak zaczniemy kpić z ludzi, dla których gospodarka odpadami jest czymś kulturowo obcym, tak przypomnijmy sobie, jak to niecałe 100 lat temu w Polsce higienę i warunki sanitarne Sławoj Składkowski musiał wymuszać na nas prawem. I choć jego reformy były wówczas wyśmiewane, tak być może również dzięki jego wkładowi w świadomość higieniczną Polaków jesteśmy dzisiaj w stanie zasiadać co rano na tronie.